Dzień dobry wieczór, panie i panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj sobie pomówimy o tym, co tam w Hollywoodzie, panie i panowie. Krótko mówiąc, pogadamy o tym, co tam w świecie mm, tak, platform streamingowych, co tam w świecie horrorów, komiksów, nagród i tak dalej, bo rzeczywiście jest kilka tych tematów dzisiaj do omówienia. Rzeczywiście dzisiaj będzie co robić. No, takie akurat jest, tak to się akurat złożyło, że pewne rzeczy trzeba omówić. Co dzisiaj pomówimy? No jak widać, to jest za mną, nie z tej strony. Tak, z tej strony, proszę bardzo. Jak za mną pomówimy sobie o tym, że Max podnosi ceny. No nie jest to jedyna platforma, która podnosi ceny, bo z tego co patrzyłem ostatnio, to Netflix również podniósł już ceny w Ameryce, czyli do nas to dojdzie pewnie za czas jakiś. A skoro Max podniósł ceny, skoro Netflix podniósł ceny, no to jak najbardziej podniesie ceny i Disney, i Amazon Prime Video i tak dalej, więc rzeczywiście będzie bardzo, bardzo ciekawie. Po drugie, oprócz tego, że będzie o Maxie, pomówimy sobie o komiksach. Kontynuacja Blue Beetle szybciej niż się spodziewaliśmy. Film nie zarobił, film mnóstwo stracił, a jednak okazało się, że będzie kontynuacja. Słów kilka będzie na temat Oscarów i SI, czyli sztucznej inteligencji, bo rzeczywiście jakoś tak się to ułożyło, że Oscary coraz bardziej, w ogóle wszyscy, Akademia Filmowa i tak naprawdę studia amerykańskie walczą teoretycznie z SI, a dopiero co Marvel nam pokazał, że nie, plakat nie był robiony przez sztuczną inteligencję. Jedzie mi tu czołg, a proszę bardzo, pojawiła się osoba z 4 palcami i 2 panie. Będzie kilka słów o nagrodach Critics' Choice Awards 2025. Nagrody Critics' Choice Awards. Awards znaczy nagrody. No, rzeczywiście może niekoniecznie. Będzie o nowościach lutowych w kanale Plus, a także o tym, kto się pojawi w 7. części Krzyku, bo tutaj rzeczywiście zaskoczyli, pewnie, że tak. Oczywiście będzie cykl Amazon poleca, a także shorty, więc będziemy jak najbardziej. Cześć, będziesz mówić o aferze wokół filmu Emilia Perez? Nie będę mówił o aferze wokół filmu Emilia Perez, bo po pierwsze jeszcze nie obejrzałem, a po drugie no, do końca jeszcze nie zgłębiłem tej sprawy i to raz, a dwa, Wiktorze, dobrze wiesz, że tam padają zwroty, zdania, których algorytm YouTube'owy nie lubi, więc ja już i bez tego mam problemy, więc nie będziemy dzisiaj tego tematu rzeczywiście poruszać, bo chyba nie bardzo jest po co, także akurat jakoś tak to wyjdzie. Więc zaczniemy, panie i panowie, od Amazon poleca. Amazon poleca, na czym to polega? Samo się przez się rozumie oczywiście. Amazon poleca mi pewnego rodzaju filmy, a ja wrzucam właśnie wam te propozycje. Ważne są to wszystkie te filmy są to propozycje, które mają polską wersję językową, albo dubbing, albo lektora, tudzież napisy, więc to jest w porządku i są to filmy, które mogę spokojnie tobie polecić. To nie ma nagle tak, że o wiesz co, obejrzyj sobie, bo to jest świetny film Patryka Wegi. Nie, spokojnie. Te filmy, o których tutaj będzie dzisiaj mowa, 3 produkcje, bardzo różne, więc dla każdego coś miłego. Rzeczywiście mam nadzieję, że każdy sobie coś dla siebie znajdzie, bo to akurat są takie rzeczy, które jak najbardziej można spokojnie wziąć. Pierwszy film, no jest to już kontynuacja, w ogóle właściwie wszystkie dzisiaj propozycje to będą kontynuacje, jakoś tak się to akurat dzisiaj bardzo ładnie złożyło, a czemu by nie? Skoro tak się udało, to niech już będzie, już udostępnię wam ekran, proszę bardzo. Okno, cały ekran, karta, gdzie jest karta? O, proszę bardzo, tak. Tą propozycją to jest film Auta, panie i panowie. Auta, część 3 od Pixara. Jak widać, tutaj jest na Blu-rayu za 26 zł. To nie wiem, czemu pokazuje 32, ale jest za 26 na Blu-rayu albo za 19,99 na DVD. Proszę bardzo, już wam wrzucam Auta. A właściwie, czekaj, już powinno być przygotowane. Zgadza się, proszę bardzo. Możecie śmiało klikać. Co jest ważne, jeżeli drogi widzu, droga widzko, oglądasz to z odtworzenia w 2050 roku, no to pewnie już nie będzie tej promocji, więc trzeba łapać, szybko chwytać, a dodatkowo oczywiście z tego, że Amazon, że kupicie to w takiej normalnej cenie, Amazon mi odpali kilka złociszy, więc będzie w porządku. To jest pierwsza propozycja, którą chciałem polecić i tak, trzeba skorzystać. Ja akurat z racji tego, że mam małe dzieciaki, no to mam możliwość obejrzenia tych wszystkich produkcji, no, kiedy tylko się nadarzą, no ale wiadomo jak jest. Drugi film, czy mogę od razu przejść tutaj, czy muszę... A teraz czy mogę? Drugi film, udało się od razu, proszę bardzo. To jest Glass, a Glass to teoretycznie jest to 3. część, bo pierwsze to było Unbreakable, drugie to było to właśnie z McAvoyem, tam jest 16 czy tam ileś osobowości, a to jest 3. część M. Night Shyamalana. Akurat proszę bardzo, że już tutaj wrzucam link, to można kupić na DVD za 26,47 albo na Blu-rayu za 61. My akurat z córką oglądaliśmy 6. Zmysł w piątek. Bardzo, nie będę zdradzał oczywiście, ale bardzo była zaskoczona
zakończenie filmu, mówi: "Co tu się dzieje?" To tak? I jak najbardziej to tak. O, dla tych, którzy by się pytali, proszę bardzo, stawka jest 8% prowizji. Tyle mi Amazon odpali, więc możesz sobie spokojnie obliczyć, drogi widzu, droga widzko, jak zapłacisz 26,47, z tego 8% będzie dla mnie, czyli jakieś 2,60, czyli jakieś powiedzmy 2 zł, więc mnóstwo pieniądzów. Ale jeżeli kupisz takich 1000 płyt, no to wtedy będzie rzeczywiście całkiem sensownie. Także to jest kolejna produkcja od M. Night Shyamalana i akurat tak jak już mówiłem wcześniej, my obejrzeliśmy Szósty Zmysł, było super i tutaj akurat było też dobrze. I trzecia propozycja i jak się okazuje również kontynuacja, proszę bardzo, to jest James Bond, akurat tym razem z Rogerem Moorem. 29 zł 99 groszy, właśnie link wkleiłem na Blu-ray albo na DVD za 36. To są dopiero jaja, żeby DVD było droższe od Blu-raya. No ale nie wszyscy może mają Blu-rayasy. Tak z ciekawości zapytam, napisz tylko tak lub nie. Czy masz Blu-ray, czy masz możliwość odtwarzania na Blu-rayu? Nieważne, czy tam masz odtwarzacz dedykowany Blu-ray, czy oglądasz to na konsoli, czy gdzieś indziej, czy po prostu masz możliwość. Tak, jestem ciekawy. Więc to jest propozycja. Co prawda ja wiem, że to wtedy akurat było Moonraker, ponieważ powstały Gwiezdne Wojny i był wielki szał, więc twórcy stwierdzili, okej, jak najbardziej, no to musi James Bond polecieć w kosmos. Tutaj się pojawia po raz wtóry Buźka, Richard Kiel bodajże w tejże roli, także akurat bardzo ciekawie. Już tutaj patrzę, co piszecie. Cześć Jason, witam Cię bardzo serdecznie, fajnie, że jesteś. Cześć Jason i Alex też widzę, pojawił się. I jest oczywiście Wiktor Jędrychowski, jak zawsze, więc bardzo to mnie oczywiście cieszy. Ok, Amazon mamy już omówiony. Ważna sprawa, panie i panowie, muszę tutaj wam pokazać. Tylko muszę sobie otworzyć najpierw, żeby, jakbym nie otworzył, to bym oczywiście nie mógł wam pokazać. To, co się rozumie, samo się przez się. Proszę bardzo. Jest w tym momencie, jeszcze przez kilka dni, można, panie i panowie, głosować i wybierać najlepsze i najgorsze produkcje minionego roku. Kilka tygodni temu rzeczywiście było odcinek na żywo, wy wybieraliście, mówiliście, proszę bardzo, porzucaliście propozycje, więc w tym momencie jeszcze trwa głosowanie. Już tutaj wrzucę wybierz i ciach, proszę bardzo, jest link i w tym momencie możecie spokojnie kliknąć na ten link i wybieracie najlepszy film, najlepszy serial, najlepszą aktorkę, najlepszego aktora i oczywiście najgorszy film, najgorszy serial, najgorszą aktorkę i najgorszego aktora. Tylko wam powiem tak, najlepszy film jest bardzo wyrównany. Tutaj naprawdę w tym momencie jeszcze widzę, że 3 produkcje mają szansę na to, ażeby stać się waszą najlepszą. Jeżeli chodzi o serial, tutaj jest troszeczkę mniej wyrównanie. Podobnie jest, jeżeli chodzi o aktorkę, tutaj już mniej więcej znamy. Najlepszy aktor również jest bardzo wyrównany. Dwóch panów ma szansę. Jeżeli chodzi o najgorszy film, 3 produkcje. 3 produkcje idą łeb w łeb. Najgorszy serial, tutaj również mamy 3 produkcje, a jeżeli chodzi o najgorszą aktorkę, 2 panie idą łeb w łeb. I najgorszy aktor, tutaj mnie zaskakujecie, bo aż 5 aktorów ma szansę na tą niechlubną statuetkę, więc rzeczywiście śmigać jak najbardziej. Jaka platforma w VOD jest najlepsza, ale to wiesz, że to w zależności od tego, gdzie mieszkasz. Jeżeli w Polsce, to też musiałbyś sobie dobrać, co chcesz oglądać, wiesz, bo jeżeli na przykład lubisz oglądać Marvele, załóżmy, i to ja na przykład powiem tobie, obejrzyj sobie na Netflixie, no to nie, bez sensu, wiadomo, że wtedy Marvel, co nie? To już zależy. Jeżeli lubisz seriale i to niekoniecznie takie, które są bardzo znane, takie produkcje niszowe, no to dobry byłby w tym momencie Amazon Prime Video, prawda? Jeżeli lubisz rzeczy od Warner Brothers albo od DC, no to siłą rzeczy oczywiście Max, bo to jest to. A jeżeli lubisz takie produkcje, no w tym momencie już nie najwyższych lotów, bo przyzwyczailiśmy się do tego, Netflix nas przyzwyczaił, że coraz więcej produkuje takich filmów i w ogóle seriali masowych, wiesz, że po prostu szybko. Teraz był niedawno związek z Halle Berry i Markiem Wahlbergiem, potem był kolejny film z Jamie Foxxem i z Cameron Diaz, ta sama niemalże zasadność, więc rzeczywiście to musiałbyś sprawdzić. Alex, powiem Ci w ten sposób, jak chcesz dokładnie wiedzieć i jest odcinek, jest materiał na kanale, gdzie porównuję wszystkie, a właściwie większość platform tych dostępnych w Polsce i tam jest dokładnie rozłożone od cen aż po jakość, czyli powiedzmy masz na przykład w abonamencie 4K, czy musisz za to dodatkowo płacić, jak na przykład na Netflixie, na ilu monitorach czy tam ekranach możesz oglądać naraz, czy mamy tryb offline i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko wyjaśnione, więc poszukaj sobie tylko Marcinowe recenzje, przewodnik VOD, tam znajdziesz spokojnie, tam jest wszystko dokładnie wyjaśnione i mniej więcej też pokazuje, co można
można na tych platformach zobaczyć, także spokojnie tam jest, a jeżeli już było omówione, to tam też są odnośniki, więc spokojnie możesz sobie skorzystać. Pamiętaj, Amazon na przykład jest świetną propozycją, jeżeli chcesz zapłacić taniej, a to jest tylko i wyłącznie 49 zł za rok, więc jest bardzo, bardzo dobrze. Więc tak to wygląda. Cześć Jurku, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie, Panie i Panowie. Ale lecimy dalej, bo rzeczywiście jest kilka rzeczy. Zaczniemy od komiksów, bo to mnie akurat zaskakuje. Jak widzisz, Blue Beetle, tak, dostanie kontynuację. Czemu mnie to zaskakuje? Ponieważ ta produkcja no, super się nie sprzedała. Że nawet w tym momencie sprawdzę, wiecie co, jeszcze ile zarobiło. Aha. Już Wam pokażę Blue Beetle. Jak ten film sobie rzeczywiście poradził. O, już tutaj mam. Dobra. Już Wam tutaj pokażę. Udostępnij tę kartę. Tak, Blue Beetle. Proszę bardzo, to jest akurat strona Box Office Mojo. Tak to ładnie wygląda. Proszę bardzo, zarobił film na całym świecie mniej więcej 131 milionów dolarów. Jak się można łatwo przekonać. Okej, nie jest to mały pieniążek, bo 131 milionów to jest całkiem nie najgorzej, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że na przykład przy zarobkach 131 milionów Blue Beetle, już tutaj sprawdzam ich budżet, jaki był, na IMDb akurat tym razem, budżet to było 104 miliony, czyli można by powiedzieć, ok, no to film zarobił 27. Nie, film 27 nie zarobił, film po prostu stracił, bo rzeczywiście mnóstwo jest tych wydatków na reklamy. Często, gęsto to jest tak, że na reklamy się wydaje drugie tyle co film, więc jak najbardziej film stracił, no ale stwierdzono, ok, jak najbardziej tak to musi być. Jest to akurat artykuł CBR przetłumaczony przez Google Translator, ktoś tam z ludzi od filmu to zrobił. Kontynuacja Blue Beetle szybciej niż się spodziewaliśmy, proszę bardzo. Portal CBR przybywa z zaskakującym newsem komiksowym. Zdaniem dziennikarzy nowy Blue Beetle trafi na ekrany dużo wcześniej niż kiedykolwiek ktokolwiek by się spodziewał. Najgorzej sprzedająca się produkcja w historii DCU zasłużyła sobie na serialową kontynuację w obrębie nowego uniwersum Jamesa Gunna, a premiera ponoć już w przyszłym roku, więc jak widzicie to dosyć szybko będzie rzeczywiście śmigało, no ale akurat zobaczymy co tutaj jest w artykule napisane. Na poparcie tych słów CBR przytacza niedawny wywiad z Cholo Maridueną, odtwórcą głównej roli w filmie. Aktor, który w serialu znowu powróci jako Jaime Reyes, w trakcie gali Saturn Awards powiedział następujące słowa. Jestem gotowy do powrotu. Pokładamy dużą wiarę w tym animowanym projekcie. Animowanym. Mając nadzieję, że uda nam się to załatwić w tym roku, aby zaprezentować go widzom już w przyszłym, powiedział aktor. Więc już w tym momencie wiadomo, że to nie będzie film, serial aktorski, no bo rzeczywiście to trwa dłużej, jest dużo bardziej kosztowne, a w tym momencie oczywiście studia się do tego nie przyzna, ale mogą użyć SI i rzeczywiście będzie to bardzo szybko. Mariduena został też zapytany o to, czy liczy na powrót do roli w jakimkolwiek aktorskim widowisku, czy to w serialu, czy kolejnym filmie fabularnym. Pytanie o przyszłość aktora jest już pytaniem o przyszłość obecności Blue Beetle w nowym uniwersum Jamesa Gunna, który układa komiksowy świat od zera. Odpowiedź sugeruje jednak brak dotychczasowych rozmów na ten temat. Słuchaj, James Gunn, ma ręce pełne roboty, nie chce wchodzić i przeszkadzać, gdy szef kuchni robi swoje, ale mogę powiedzieć, że kiedy skończy tę swoją 3-dniową ucztę, będę gotowy, dodał aktor. W nowym serialu stanowisko bla 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 i tak dalej, a producentami będą ci, którzy nas rzeczywiście nie interesują, bo to akurat nie jest dla nas istotne. I taki jestem. Ja oczywiście ten film obejrzałem, jest recenzja na kanale, bo poczyniłem to już dawno temu, ale to nie jest jedna z produkcji, którą rzeczywiście chcę obejrzeć, którą muszę, bo no nie czarujmy się, Blue Beetle to jest postać rzeczywiście gdzieś tam znana, zakotwiczona, gdzieś tam spokojnie sobie ją kojarzymy, pamiętamy, gdzieś tam była, ale czy jest to rzeczywiście postać, która jakoś tak specjalnie do nas przemawia? No nie no, tym bardziej dostaliśmy film, który no rewelacyjny nie był, no bo nie czarujmy się, nie czarujmy się, więc tylko liczyć na to, że kiedy ten serial animowany już powstanie, to będzie kontynuacja tego, wiesz, nie będzie znowu na zasadzie, o proszę bardzo, to jest Blue Beetle i on na początku robi to i tamto. No nie, no w tym momencie, skoro już zrobiliście film, skoro przedstawiliście już kim jest, jak on się stał tym, kim się stał, no to rzeczywiście lecimy dalej i tak samo pamiętasz, na początku było ile razy dowiadywaliśmy się, kim był Peter Parker i co mu się stało. Chyba dopiero przy okazji Hollanda stwierdzili, ok, już nie będziemy przedstawiać, bo nie ma potrzeby, bo ludzie już znają. Także mam nadzieję, że to w ten sposób pójdzie. Czy to jest tak, że muszę obejrzeć? Nie. Tym bardziej, że dobrze wiesz, mieszkam w Irlandii, a tutaj no niestety Maxa nie ma, HBO też nie ma.
bo Warner Brothers ma umowę ze Skyem, więc przynajmniej do przyszłego roku, nie pamiętam do którego miesiąca, ale do przyszłego roku nie będzie. No może jak ten serial rzeczywiście wjedzie, pokaże się, to wtedy będzie i wtedy sobie obejrzę, ale póki co jak najbardziej nie. Może będzie kiedyś Marvel, jak będzie kiedyś Marvel, może Netflix, Marvel na Netflixie, no niby tam jakieś rzeczy są, prawda, są poszczególne, były te seriale, które robili, ale ogólnie no, Disney raczej skupuje i raczej nie chce się dzielić, chociaż dobrze wiadomo, że to jest wielka kasa, bo pamiętam, że od, co prawda nie Marvel, ale serial Przyjaciele, na pewno kojarzycie, od dnia, kiedy skończyli go kręcić, co roku chyba Warner Brothers jest właścicielem tego serialu, tak mi się wydaje. Można sprawdzić. W każdym razie co roku firma, która posiada prawa, o tak powiem, posiada prawa do Przyjaciół, co roku z racji tego, że wypożycza, daje licencję właśnie na odtwarzanie tego na Netflixie, na jakichś innych platformach, zarabia $1 miliard rocznie, więc rzeczywiście może po prostu kiedyś Disney stwierdzi: o kurczę, no to jednak rzeczywiście dobra sprawa, trzeba wrzucić tę, bo pieniążki się muszą zgadzać. Więc zobaczymy jak to będzie. Czas pokaże, no to rzeczywiście jest wszystko do ogarnięcia. A skoro mówimy o Maxie, o opłatach, o ogarnięciu, to pogadamy o tym, że Max podnosi ceny. Jestem bardzo z tym zdegustowany, muszę przyznać. No, nie dotyczy to, jak mówiłem wcześniej, mnie bezpośrednio, no bo akurat ja nie mam Maxa z racji tego, gdzie mieszkam, no ale to są delikatnie mówiąc jaja. Czemu? Bo ja już sprawdzałem w tym momencie, jakie są ceny. W ogóle, tak jak tutaj jesteście, dajcie znać, czy korzystacie z Maxa. Napisz tak, albo tak, korzystam, albo nie, jak nie korzystasz. Bo rzeczywiście, no wiadomo, że skoro Max, no to Warner Brothers, to DC, to wszelkiego rodzaju właśnie Harry Pottery, to wszelkiego rodzaju, no również Przyjaciele, Batmany, Supermany i tak dalej, tego rzeczywiście jest wszystkiego. Cześć Borys, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Więc rzeczywiście oni stwierdzają, podnosimy ceny. No i to mnie naprawdę deprymuje, bo już wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Proszę bardzo, streaming jeszcze droższy. Max podnosi opłaty dla subskrybentów. Jest artykuł własny Filmwebu. Po zeszłorocznych podwyżkach opłat za serwisy Netflix oraz Disney Plus przyszedł czas na kolejnego streamingowego kuzyna. Zgodnie z nowymi rozporządzeniami subskrybentów Maxa czekają podwyżki kosztów utrzymania konta. Za serwis streamingowy będziemy płacili nawet 50% więcej. W zasadzie 50%, to jest w cholerę kasy, to jest bardzo, bardzo dużo, więc rzeczywiście bardzo, bardzo grubo. Fani platformy będą musieli niestety głębiej sięgnąć do kieszeni. Wzrosty cen abonamentów prezentują się obecnie następująco. Takie są ceny dotychczas. Przy comiesięcznej opłacie pakiet podstawowy zdrożeje z 19,99 do 29,99. O 50%. Tak, o 50%. Z 20 do 30, grubo. Pakiet standardowy zmieni się z 29,99 na 39,99. Ceny nie zmieni jedynie pakiet premium, wciąż kosztujący 49,99 w opcji comiesięcznego rozliczenia. No, jakby mieli podnieść z 50 zł na 60, to byłoby troszeczkę grubo. Analogiczny wzrost cen zanotowała usługa w opcji rozliczenia rocznego. Pakiet podstawowy podrożał aż o 100 zł. Zmiana ze 199 na 299 zł. To są po prostu jaja. O tyle samo złotych więcej będziemy płacili, wybierając pakiet standard. Wzrost z 299 na 399. Koszt pakietu premium również nie został podniesiony. Oczywiście, proszę bardzo, tabela jest tutaj. No, grubo muszę przyznać. Tutaj dokładnie było pytanie wcześniej. Alex, pytałeś o to, co, gdzie, jak i kiedy. Tutaj widzisz, możesz oglądać na 2 urządzeniach. To wszystko oczywiście jest w tym moim materiale na temat tejże platformy. No, grubo, poważnie rzeczywiście. No ale jak to ktoś stwierdził, kuchenne rewolucje za darmo nie mogą być pokazywane. Pakiet podstawowy od pakietu standard różni występowanie okazjonalnych reklam. Brak możliwości oglądania filmów i seriali offline, a także brak dostępu do kanałów HBO, HBO2 oraz Trójka. Pakiet premium wzbogaca natomiast jakość 4K, dźwięk Dolby Atmos oraz możliwość korzystania z platformy na 4 urządzeniach równocześnie, a nie jak w przypadku tańszych pakietów jedynie na 2. Więc rzeczywiście zostawię na chwilę ten cały ekran, bo to jest naprawdę dużo. To jest naprawdę dużo, więc w tym momencie załóżmy, że powiedzmy, stwierdziliśmy: OK, dobra, to my zaszalejmy, pakiet premium 50 zł. No to tak, mamy Maxa.
To jest raz. No teraz nie pamiętam naprawdę pozostałych cen pozostałych platform, więc umówmy się, że też jest 50 zł, tak? Max 50 zł. Netflix 50 zł. Disney 50 zł. Amazon 50 zł, ale za rok. No to przynajmniej tyle, więc tego na razie nie będę liczył. Więc mamy 3 platformy. Tylko 3 platformy to już jest 150 zł. Do tego dochodzi jeszcze oczywiście opłata za internet, który musimy wyłożyć. I tutaj nie będę robił z siebie mądralińskiego, bo nie wiem, ile kosztuje internet w Polsce. Załóżmy, że przeliczając z Irlandii, że 5 dych kosztuje. Jakiś tam powiedzmy internet, który nam rzeczywiście pozwoli to oglądać. To macie już 200 i to tylko i wyłącznie po to, żeby oglądać te 3 platformy. A gdzie opłata za, no na przykład za telefon, za prąd? To jest po prostu, to są jakieś jaja, co oni z nas robią. I potem jest wielkie zdziwienie, że patrzcie, normalnie tyle jest programów piraconych i tyle rzeczywiście jest platform, tyle rzeczywiście rzeczy jest tak, a nie inaczej. No oczywiście, że tak, no bo w tym momencie się nie da. Naprawdę nie da się, a do tego jeszcze doliczmy, że ktoś chce jeszcze sobie wykupić CDA Premium na przykład, że chce sobie wykupić, że jeszcze stwierdza, ok, no to jeszcze jest jakaś inna platforma na przykład, którą chciałbym sobie subskrybować czy coś, no to jest naprawdę grubo. Ktoś stwierdzi, ok, no to ja Skruchowi jeszcze odpalę na przykład 10 zł miesięcznie jako wsparcie, no to już w ogóle i tak naprawdę wychodzi na to, że kilkaset złotych, zanim po prostu w ogóle cokolwiek zobaczymy. To są jakieś jaja, to już patrzę, co piszecie. Jurek Piechota napisał, proste, płać za pakiet premium dużo, ale przynajmniej nie ma podwyżek w porównaniu z pozostałą ofertą. No tak, można powiedzmy w ten sposób podejść do tego, tym bardziej, że akurat jak tutaj popatrzysz, no to pakiet premium ma 4K, tutaj nie widać, dobra. Pakiet premium ma 4K UHD i Dolby Atmos, więc jeżeli masz telewizor, który rzeczywiście to ogarnia wszystko, a chcesz w dobrej jakości, no to rzeczywiście jest warto. Oglądanie na 4 urządzeniach, 4 urządzenia to oznacza, że nie tylko 4 telewizory, ale można na przykład oglądać na komputerze. Twoja, nie wiem, siostra, żona, matka, córka, kochanka może oglądać na telewizorze, a brat spokojnie sobie to ogląda na smartfonie czy coś takiego, więc w porządku. Także jest 100 pobrań, oczywiście obowiązują ograniczenia, czyli mamy tą platformę offline, wiesz, ściągasz spokojnie na telefon, wsiadasz do samolotu, bo gdzieś lecisz, albo na przykład jesteś w aucie, albo gdzieś w miejscu, gdzie nie ma internetu, masz na telefonie i spokojnie nie ma sprawy. Więc no rzeczywiście jest grubo. Ja oczywiście tak samo, Jurku, jak i ty, pewnie, że tak. Skupiłbym się przy pakiecie premium, bo no ja jestem wygodnicki. Ja nie lubię reklam. A, jeszcze zapomniałem, że w ogóle na przykład za YouTube'a też, jakby ktoś chciał, to trzeba płacić premium też dodatkową kasę, więc tutaj też są reklamy. Ale no rzeczywiście tak to by było, bo tego jest bardzo, bardzo dużo. A też dochodzą nowe platformy, bo podobno Fox chce wprowadzić swoje VOD. O, no rzeczywiście, no to widzisz, no to już bardzo, bardzo grubo. Fox, ale Fox to jest przecież Disney. 20th Century Fox, nie jak gdyś teraz 20th Century Studio, to jest Disney. Oni w Ameryce używają platformy i w tym momencie, widzisz zapomniałem, jak ona się nazywa. Hulu. O, Hulu. W Ameryce jest Hulu, a w Europie to wszystko, co jest na Hulu w Ameryce jest Hulu, tam lewie jest w środku, jest rzeczywiście dostępne na Disney+, więc wiesz, może ewentualnie oni tam mają jeszcze właśnie Fox News osobno i tak dalej, tam jest kilka tych platform. Jeżeli pamiętam, na przykład też jeszcze jest Paramount Plus, w Polsce to jest inaczej, jest chyba Universal, ma też jakąś swoją platformę, ale na szczęście w Europie oni się jakoś dogadują, więc nie jest tego aż tak bardzo dużo. A teraz wyobraźmy sobie, gdyby to wszystko było rozszczepione, a to przecież są jeszcze platformy niszowe w Polsce, no to byłoby już rzeczywiście grubo. Alex, nie mam Maxa, mówiłem już wcześniej, mieszkam w Irlandii, a w Irlandii Maxa nie ma. Tutaj jest Sky. Sky i tak się nazywa rzeczywiście tutaj ta platforma. Ja mam w pakiecie Maxa w Kanal Plus plus Netflix. Proszę bardzo, jeszcze zapomniałem oczywiście, że jest Kanal Plus Online, a będę za chwilę mówił o nowościach, więc jeszcze kolejna platforma, więc rzeczywiście grubo to jest, także bardzo, bardzo dużo. No i w tamtym roku były podwyżki Netflixa i Disneya, a znowuż Netflix podnosi w tym roku, więc to nie jest nagle tak, że te podwyżki, które mówię, nie, spokojnie, one do nas też dojdą, co prawda za czas jakiś, ale dojdą, więc rzeczywiście jest grubo, jest bardzo dużo tych pieniądzurów, no po prostu wydają bardzo, bardzo dużo. O, nawet tak jest więcej, nawet lepiej widać. A tutaj widzicie, że dodatkowo oglądać TVN24, Discovery i Eurosport, kolarstwo na żywo, tenis, więcej sport na dwóch urządzeniach jednocześnie. Tutaj jest jeszcze Winter Sports, czyli Igrzyska Olimpijskie, Australian Open i kilka jeszcze innych rzeczy. No po prostu grubo, naprawdę grubo, grubo, grubo. Tak, w Polsce jest Sky Showtime. No nie wiem, co oni myślą, ale domyślam się, że to nie jest nagle tak, że stwierdzili ktoś, który się obudził, prezes pewnego dnia, wstał, napił się herbatki, mówi, kurde, mamy dziurę w budżecie, a możemy tak podnieść ceny?
Co z tego, że Netflix w zeszłym kwartale stracił 700 000 subskrybentów, które tak naprawdę wiąże się z tego, co wyczytałem, z tym, że przestali pokazywać tam jakiś któryś sport w Indiach, a wiadomo, że w Indiach tam ludzi mnóstwo i tak dalej, i tak dalej. No zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie, no to jest cena koszmarna. Koszmarna, że podnoszą aż o 50, niektóre oczywiście pakiety o 50%, więc to jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Cześć Grabarzu, witam Cię bardzo serdecznie, fajnie, że jesteś. Spóźniłeś się? Stary, okej. Żółta kartka, jeszcze 2 i wiadomo, nie? Oczywiście, żartuję. Może nie, a może nie. Więc Max drożeje i to jest zabawne. Co prawda nie podano tutaj daty, od kiedy ten Max ma zdrożeć. Rzeczywiście nie jest napisane, od kiedy ten Max ma mieć nową cenę, no ale obstawiam, że to jest artykuł z 5 lutego, więc obstawiam, że pewnie najpóźniej do końca miesiąca, czyli powiedzmy od 1 marca to będzie drżało, a może mi się w ogóle coś uda znaleźć. Max Polska. Zobaczymy, może coś nam się uda znaleźć, od kiedy, czy coś tu będzie jakaś informacja, od kiedy to się ma podskoczyć, ale chyba mi się wydaje, że to jest, tak, bo to jest kolejny w tym momencie inna platforma, inny artykuł, ale też nie ma od kiedy, więc jak tylko będę wiedział, od kiedy to będzie wszystko drożało, to jak najbardziej będę Was o tym informował, bo wiadomo, że trzeba być na bieżąco. Jeżeli chodzi o Fox, w sensie Fox News i pokrewne, aha, no to rzeczywiście, no to tak, aczkolwiek wiesz co, w Polsce mają zarówno TVN24, jak i Polsat News i TVP Info tak mocną pozycję, że nie wiem, czy wejście w Fox News ze swoją platformą, gdzie tylko i wyłącznie powiedzmy za platformę z wiadomościami, informacjami, czy tam faktami, jak zwał, tak zwał, trzeba było zapłacić, czy to by się, wiesz, przyjęło. Mm, ciężko mi się wypowiadać na ten temat, bo ja akurat, no okej, rzeczywiście ja już telewizji bardzo mało oglądam. Jak już włączam telewizję i to mówię bez bicia, spokojnie, tak jak dopiero dzisiaj, co na przykład oglądałem sobie mecz Lech-Legia, wróć, Lechia, to oglądałem, ale najczęściej włączam, żeby obejrzeć Wabank 1 z 10, no i jakieś mecze, no to ciężko mi powiedzieć, czy rzeczywiście taka platforma tylko i wyłącznie z informacjami miałaby rację bytu. No chyba, żeby wiesz, było na zasadzie, okej, wchodzimy, wbijamy i tam 5 zł tam za miesiąc, czy jakaś taka, wiesz, symboliczna opłata. Czy jak na przykład Amazon Prime Video ma 49 zł za rok, no to wtedy ci tam wychodzi 4 zł miesięcznie, to też nie jest jakiś taki wielki pieniądz, więc no ciężko powiedzieć, ale no może rzeczywiście coś by się tutaj urodziło, a czemu by nie? Pewnie, że tak, jak najbardziej byłoby ciekawie, interesująco. Konkurencja, no ciekawa, tak, bo w tym momencie może by się inne platformy starały bardziej o to, ale zobaczymy. A skoro już mowa o pieniądzurach, a czemu już by nie, proszę bardzo. Jak najbardziej, ja też będę gadał o pieniądzurach. Skoro wszyscy mówią o pieniądzurach, to ja też będę mówił o pieniądzurach. Jeżeli chcesz zostać wspierającym, proszę bardzo, tutaj masz kod QR do Patronite'a, na dole jest do YouTube'a, wystarczy zeskanować i tam Cię rzeczywiście pokażę. Tu i tutaj masz takie same wspieranie, więc byłoby mi niezmiernie miło, bo to okazało się, że gdy włączysz wspieranie, to tam za 20 lat będę spokojnie kupić sobie jacht. Czy mam Netflixa? Tak, mam Netflixa. Jeżeli chodzi o platformy, to mam Netflixa, mam Disneya i mam Amazon Prime Video. Jak najbardziej te 3, bo oczywiście one są dostępne w Irlandii bez problemu. To akurat tak to wygląda tutaj. Dobra, co dalej? Co mamy w pakiecie? Tak, Oscary kontra SI, czy tam AI, jak to woli, Artificial Intelligence albo sztuczna inteligencja. To już w zależności od tego, jak lubisz sobie to mówić. Kiedy przeczytałem ten artykuł, zanim przeczytałem ten artykuł, to byłem zaintrygowany, stwierdziłem, kurczę, no to tak, aż tak grubo wchodzą, że już w tym momencie już aktorzy są wspierani sztuczną inteligencją. No, myślałem, że to nie chodzi o tak tylko i wyłącznie o na przykład odmłodzenie czy coś, tylko o grę aktorską. A tutaj zobaczysz, o co chodzi. Oscary kontra AI. Będą zmiany w regulaminie nagród? Bo to jest pytanie oczywiście. Podaje z artykuł Variety. Oscary coraz bliżej. Oczywiście będzie odcinek na żywo, będziemy komentować na żywo Oscary, więc zapraszam, a to już niedługo. A tymczasem Akademia już patrzy w przyszłość. Wszystko za sprawą sztucznej inteligencji, która coraz śmielej wykorzystywana jest przez filmowców. Czasami, jak w przypadku The Brutalist, prowadzi to do medialnych kontrowersji. Film, oczywiście Brutalist, recenzja tego filmu jest już na kanale, ale naprawdę jest to trudny film i nie dla wszystkich, uwierz mi. Jak donosi portal Variety, wewnątrz Akademii Sztuk i Wiedzy Filmowej trwają konsultacje na temat tego, jak rozwiązać problem sztucznej inteligencji. Ja bym powiedział, że to nie jest problem,
w żaden sposób. To jest po prostu okazja. No ale to już akurat w tym momencie wiadomo, jak ktoś to lubi ująć. Choć wiele filmów w tym roku nominowanych do Oscarów korzysta z różnych form AI, to aktualnie nie muszą o tym informować Akademii w kontekście nominacji do Oscarów. Rozważana jest jednak zmiana regulaminu, która wymusi na zgłaszających film do ujawnienia, jakich zmian dokonało program AI w dziele filmowym. Bo pewnie będzie się okazało, że jeżeli ta na przykład zmiana dotyczy tego, że tło było poprawione przez sztuczną inteligencję, no to może być w porządku, ale wtedy już ten film nie będzie mógł być brany pod uwagę, jeżeli chodzi o scenografię. Albo jeżeli na przykład muzyka była napisana, to nie będzie mógł i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie wiesz, co chcę powiedzieć. W tym roku największe kontrowersje wywołało ujawnienie, że w postprodukcji filmu The Brutalist został wykorzystany program Respicer, czyli domowy, w celu uczynienia węgierskich dialogów tak bliskich naturalnemu językowi, jak to tylko jest możliwe. To rzeczywiście postać grana przez Adriana Brody'ego, który tutaj mamy oczywiście, jest Węgrem. No i dużo dialogów jest właśnie po węgiersku. Jednak The Brutalist nie był jedynym nominowanym do Oscara filmem, który korzystał z programu Respicer. Wykorzystany został on też m.in. w Emily Perez, 13 nominacji, z kolei Maria Callas, 1 nominacja, wykorzystano Audio Shake, by zmiksować głos Marii Callas i Angeliny Jolie. Dawniej to się odbywało w ten sposób, że załóżmy, wychodziła Angelina Jolie, śpiewała i potem oczywiście było w napisach poinformowane, że oczywiście Angelina Jolie nie śpiewała, tylko to był głos Marii Callas. W tym momencie jest miks i te 2 głosy zostały nałożone, także my, powiedzmy, słyszymy barwę Angeliny Jolie, ale tak naprawdę jest ona tak przeskalowana, że robi spokojnie, sięga tych wyżyn Marii Callas i no w tym momencie mamy to tak fajnie nałożone. Więc nie ma tego dysonansu na zasadzie, często pewnie tak marzy, że słuchasz piosenkę, na przykład jest Jolka pamiętasz i śpiewa ją ktoś inny, a nie Felicjana Andrzejczyk, mówisz, kurczę, ależ to nie brzmi tak dobrze. No tutaj właśnie chodzi o to, żeby brzmiało identycznie. Nominowany w 8 kategoriach kompletnie nieznany również został zmieniony przy użyciu AI. Przedstawiciele Searchlight twierdzą, że wykorzystany został program Revise w kilku ujęciach jazdy na motorach, by upodobnić kaskaderów do aktorów, których zastępowali. Z kolei Copycat został wykorzystany w pracy nad widowiskiem Duna, część 2, 5 nominacji. Program pomógł w stworzeniu właściwego odcienia niebieskiego w oczach wszystkich Fremenów. Więc rzeczywiście takie małe, no niby rzeczy, ale w tym momencie jeszcze to nie jest brane pod uwagę. O, to już jest zwiastun, to zwiastun nie będę pokazywał, bo wlecą zaraz prawa autorskie. Więc jak widzisz, to są detale, ale oni się muszą nad tym zastanowić, bo no, nie chcę powiedzieć, że to jest dobre, bo od wielu, wielu lat, mówię od połowy lat 90. Oscary już nie są przyznawane najlepszym filmom, tylko najlepiej rozreklamowanym, najbardziej rozreklamowanym. Od czasu, kiedy Miramax wszedł w Hollywood, to po prostu już nie jest super i już aż takiej, przynajmniej w mojej opinii, aż taką estymą Oscary się no, jak dla mnie to już po prostu już nie ma takiego prestiżu. Nie darzę ich taką estymą, no ale rzeczywiście muszą sobie poradzić, bo skoro w tym momencie stwierdzili już, że film, ażeby był nominowany do Oscara, musi mieć tyle, a nie mniej osób o odpowiednim kolorze skóry, o odpowiedniej orientacji, czy o odpowiedniej wadzie, że tak powiem. Oczywiście ja mówię to naokoło, żeby to jakoś, powiedzmy, algorytm nie zabił, ale dokładnie wiesz, o co chodzi. No to różnie z tym może być. Już tutaj patrzę. I ma to sens pod warunkiem, że nie wyleją dziecka z kąpielą, żeby całkowicie nie zakazali stosowania AI w produkcji. Wiesz co, no może tak być, wiesz, ja bym rozumiem, że oni mogą na przykład powiedzieć tak jak jest z reżyserami, że na przykład jeżeli reżyser tam ma, chyba w tym momencie jest 35 albo 40% wyreżyserowanego filmu, no to ma jego nazwisko, żeby też nie było na zasadzie, że okej, możesz na przykład stworzyć film przy użyciu sztucznej inteligencji, ale nie więcej na przykład niż 30%. No bo wiadomo, że to nie będzie tam, powiedzmy, od 1 do 30 minuty, ale na przykład może się okazać, że wygenerują postacie albo tła, czy coś takiego. No. I też to muszą podejść różnie, bo na przykład są, tak jak Mandalorianin, serial, gdzie tam na przykład w ogóle scenografie były generowane komputerowo. Wiesz, one były nakładane na plan i w tym momencie aktorzy grali tych
scenografii nie trzeba było budować, bo nie było takiej potrzeby, tylko po prostu w komputerze grafik robił ciach, pach, prach, dziękuję bardzo i pyk, nie? Ktoś może stwierdzić, ale to jest sztuczna inteligencja, albo więcej. Może powiedzmy grafik dać rozkaz sztucznej inteligencji, zbuduj mi taką, a nie taką, zbuduj mi scenografię XIX-wiecznej Warszawy albo w Warszawie w 1939, bo będzie łatwiej na przykład to zrobić, niż powiedzmy jeździć po jakichś zniszczonych krajach, gdzieś tam szukać powiedzmy jakichś budynków i tak dalej i w tym momencie jak do tego podejdą, wiesz? To jest szerokie zagadnienie, bardzo fajnie i to było chyba gdzieś, może nie rok temu, ale kilka miesięcy temu to był albo już Kanał Zero, albo jeszcze kanał sportowy. Właśnie Krzysiek Stanowski gadał z kilkoma ekspertami odnośnie sztucznej inteligencji i jakim ona ma mieć zastosowania, więc możliwe, że tutaj będzie i tutaj możemy pójść super świetnie. To może rzeczywiście pomóc, tylko trzeba podejść do tego sensownie, a nie jakieś tak powiedzmy dziwne rzeczy. Szkoda, że nie ma Gwiezdnych Wojen na Netflixie. No wiadomo, Gwiezdne Wojny właścicielem ich jest, chciałem powiedzieć Marvel, ale to jest Disney, więc tam się musisz się, Alex, udać. No, kasa misiu kasa. Gdyby się okazało, że Netflixowi to się opłaca i gdyby się okazało, że Disney chce im to wrzucić, no to jak najbardziej to nie byłoby problemu. Aha, Ania ma konto na Maxie, dobrze. Masz konto. No ja niestety, jak mówiłem wcześniej, nie mam. Niestety albo stety, to już w zależności od tego, jak podejdziemy do tego tematu. Pora przejść do nagród, mi się wydaje teraz, bo akurat wczoraj przyznano Critics' Choice Awards 2025, więc to jest jedna z tych nagród, które w pewien sposób są wyznacznikami tego, co może nas czekać odnośnie Oscarów. Ja wiem, że dużo osób mówi, stary, Złote Globy to jest najważniejsze, potem już przekładamy, no ale zobaczymy, jak to będzie tym razem. Nagrody Critics' Choice 2025, Anora, Demi Moore, Wicked triumfują. Jest to artykuł The Hollywood Reporter, który przetłumaczył przy użyciu Google AI. Dziękuję bardzo za suba, który przy użyciu Google Translator przetłumaczył jakiś stażysta. W piątek w Los Angeles odbyła się opóźniona gala wręczenia nagród Critics' Choice. Pierwotnie laureatów mieliśmy poznać 2 tygodnie temu, jednak przez pożary, jakie trwały w Los Angeles i okolicach, ceremonia była kilkukrotnie przekładana. W ogóle była taka opcja, że zastanawiano się czasem, czy nie przełożyć albo w ogóle nie anulować Oscarów, ale na razie wygląda na to, że jednak się odbędą. W kategoriach filmowych nie było jednego wielkiego triumfatora. 3 filmy zdobyły po 3 statuetki. Są to Substancja, Emilia Perez i Wicked. Emilii Perez jeszcze nie widziałem. Mam nadzieję, że na dniach mi się uda nadrobić. Żaden z nich nie zdołał jednak wywalczyć w tej najważniejszej nagrody dla filmu roku. Ta powędrowała do rok twórców Anory. Było to jedyne wyróżnienie dla tego filmu. W kategoriach serialowych sytuacja była zupełnie inna. Wśród seriali dramatycznych liczył się tylko Shogun, zdobywając 4 z 5 możliwych statuetek. Przypomnę, że Shoguna również nominowaliście, panie i panowie, więc w nagrodach oczywiście naszych, prywatnych, marcinowych. Jak rzeczywiście ładnie wymyśliliście, dla najlepszych produkcji jest złoty Marcin, a dla najgorszych brązowy, wiadomo czemu. Z kolei wśród seriali komediowych wciąż poza konkurencją pozostaje Hacks. Tym razem serial zdobył 3 statuetki. Słuchajcie, tak to akurat wygląda lista. Jakbyście chcieli, żeby któryś z tych filmów opowiedzieć, coś więcej na jego temat, to mówcie. Cześć Karol, witam Cię bardzo serdecznie. Fajnie, Brontos, że dołączyliście razem. Film Anora, oczywiście aktor to Adrien Brody za Brutalist, dopiero co mówiłem. Jak widać tutaj Critics' Choice Awards nie mieli problemu. Aktorka Demi Moore za Substancję i świetnie. Naprawdę bardzo dobry wybór. Aktor to drugoplanowy to Kieran Culkin za Prawdziwy ból. Aktorka drugoplanowa to Zoe Saldana za Emilia Perez, więc nie tylko ładna twarz, ale rzeczywiście inna sprawa. Młody aktorka Maysa Stella za My Old Ass. Obsada to oczywiście film Konklawę, reżyseria John M. Chu za Wicked, scenariusz oryginalny Coralie Fergit za Substancję, scenariusz adaptowany Peter Stragan za Konklawę. Zdjęcia Jarin Blaszke za Nosferatu. Genialne, naprawdę genialne zdjęcia, bo ten film po prostu to jest inna. W ogóle, jeżeli jeszcze nie było Ci dane zobaczyć Nosferatu i tak jak moja koleżanka chcesz iść, idę z chłopakiem na Nosferatu, bo to jest horror, idziemy patrzeć jak wampiry. Nie. Nosferatu to nie jest tego typu horror, to jest bardziej dramat. Film o miłości i o samotności. Scenografia Wicked, montaż Challengers, kostiumy Wicked, fryzury i makijaż Substancja, efekty specjalne Duna część 2, komedia Ex Aequo Prawdziwy ból i Deadpool i Wolverine. Ja oczywiście wiem, że Deadpool i Wolverine to nie jest komedia, no ale nie mogli go wrzucić do animacji ani do dramatów, więc rzeczywiście tutaj musiało być jakoś.
Animacja Dziki Robot. Świetnie, naprawdę bardzo dobry film. Film obcojęzyczny Emilia Perez, piosenka El Mal za Emilię Perez, a muzyka to Challengers. Serial dramatyczny Shogun, komediowy Hacks, limitowany Reniferek, film telewizyjny Rebel Ridge, aktor w serialu dramatycznym to Hiroyuki Sanada za Shoguna, świetnie, bo chyba też go nominowaliście, aktorka w serialu dramatycznym Kathy Bates za Matlock, aktor w serialu komediowym Adam Brody za Nikt tego nie chce, aktorka w serialu komediowym Jean Smart za Hacks, aktor w serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym Colin Farrell za Pingwina, również nominowany przez Was do nagrody najlepszego aktora, aktorka w serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym Christy Milotti, Pingwin, podobna zasadność. Aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym to Tabanobu Asano za Shoguna. Aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym to Meeka Hoshi za Shoguna również. Aktor drugoplanowy w serialu komediowym to Michael Uri za Terapia bez trzymanki. Aktorka drugoplanowa, ale tych kategorii jest. Aktorka drugoplanowa w serialu komediowym to Hannah Einbricht za Hacks. Aktor drugoplanowy w serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym to Liv Schreiber za Parę idealną. Świetnie się komponuje z Wolverinem, bo on grał przecież Sabertooth. Aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym to Jessica Gunning za Reniferek. Talk show to John Maloney Presents Everybody's in LA. Serial animowany X-Men 97 Rewelacja. Serial nieanglojęzyczny to Squid Game i program komediowy to Ali Wong Single Lady. Więc jak widzicie, bardzo dużo tych kategorii, bardzo, bardzo ciekawych. No, to oznacza jedno, albo nawet dwie rzeczy, że Adrien Brody w tym momencie ma dużą szansę i mam nadzieję, że ta cała afera, którą tutaj oczywiście ktoś tam, no to chodzi o to, że studio ktoś tam pewnie próbuje bić pianę ze sztuczną inteligencją, nie zaszkodzi mu i dostanie Oscara, bo to, jaką rolę odstawił, to jest po prostu coś pięknego. Naprawdę warto obejrzeć, a mimo, że film ma prawie 4,5 godziny. Demi Moore, no czyżby, no bo też tak naprawdę substancja gdzieś tam niby uchodzi, sprawdzałem na IMDb, ma kategorię horror, przez co tam się dzieje. Czyżby się okazało, że w końcu będzie Oscar dla horroru, no to byłoby coś niesamowitego, po prostu rewelacja. Oscar dla Demi Moore, pisze Wiktor Jędrychowski. Proszę bardzo, pewnie, że tak. Może rzeczywiście w końcu tak. Słuchajcie, bardzo lubię takie pytania, bo na nie nie ma odpowiedzi. Alex się pyta, jakie filmy, domyślam się, jakie filmy oglądać na platformie VOD prosto z kina, na jakiej platformie? Lubię takie pytanie, ponieważ nie ma odpowiedzi, gdyż jakie filmy, jaki gatunek, czy lubisz kino europejskie, czy lubisz kino azjatyckie, czy rzeczywiście wolisz komedię, czy filmy akcji, czy dramaty, czy horrory i tak dalej, i tak dalej. Jakie masz platformy? Mnóstwo, naprawdę mnóstwo, to musisz sobie sam wybrać. Najlepiej, słuchaj Alex, obejrzyj mój materiał odnośnie tego, co można obejrzeć na jakich platformach, tam jest bardzo dużo rzeczy powiedzianych, tam jest bardzo dużo rzeczy pokazanych, a to jest świetna sprawa. Teraz pora, tak, przerzucanie przy nowościach akurat, a widzę, że skoro pytasz, co oglądać i jak, no to w tym momencie nowości w lutym na Kanal Plus, także rzeczywiście może coś akurat będzie dla Ciebie, jest to informacja nadesłana od Kanal Plus. Nie będę się oczywiście rozwodził bardzo długo, tylko przeczytam co, gdzie, jak i kiedy. Rodzina Takie jak Nasza, to od 28 lutego to jest serial, 2 odcinki na start, później kolejne co tydzień, więc można spokojnie sobie obejrzeć. Bracia ze Stali od 9 lutego, czyli od dzisiaj jest już dostępny ten film. Piękna katastrofa, część druga od 14 lutego, no to wiadomo, Pies i Robot. Przypomnę, że w zeszłym roku nasz dystrybutor tego filmu miał dla Was wejściówki do kina, także od 26 lutego Psa i Robota można sobie obejrzeć jak najbardziej. Mars Express, świat, który nadejdzie od 19 lutego. Przyszłość zbliża się wielkimi krokami. Pytania o naszą pozycję w świecie i rolę współpracującymi z nami humanidalnych istot stają się coraz bardziej realnymi tematami i tak dalej, i tak dalej. Więc widzicie, temat sci-fi. Kraj Świętych Grzeszników już jest dostępny oczywiście. Film akcji z Liamem Neesonem. Czas gniewu od 23 lutego będzie dostępny i to akurat są te kilka propozycji, które Kanal Plus przygotował dla nas, dla Was. Nie dla Was, bo akurat też w Irlandii go nie ma tej platformy. No tak się rzeczywiście zdarza. No, ja nie mam takiej możliwości. Sekundkę, łyknę herbatkę. Panie i panowie, a Was w międzyczasie
bym poprosił, ażebyście nakarmili algorytm, czyli jak najbardziej łapka w górę i algorytm w tym momencie wyśle to do jeszcze większej liczby osób. Ja oczywiście wiem, że YouTube co chwilę zmienia zasady, prawda? Kilka lat temu wystarczyło dać komentarz, komentarz dla zasięgu, to działało. W tym momencie komentarz nie daje nic. Najlepsze jest udostępnienie tego na swoich mediach społecznościowych, ale łapa w górę też nakarmi algorytm. Więc będą oni zadowoleni, szczęśliwi i będą, mam nadzieję, rozsyłali to większej liczbie osób. Krzyk 7. O tej produkcji teraz chciałem pomówić kilka słów na ten temat, bo jest to film, który bardzo polaryzuje ludzi. Wiesz, w ten sposób, że niektórzy cieszą się. Patrz, Neve Campbell wraca w porządku, ona nie była w poprzedniej części, bo nie chcieli jej zapłacić tyle, ile ona chciała, a teraz wraca i będzie rewelacyjnie. Inni mówią, ty stary, daj spokój, wywalili aktorkę, bo miała inne poglądy polityczne i za to ją usunęli. Poza tym nie ma też Jenny Ortegi i tak dalej. A różni ludzie do tego podchodzą, ale oni chyba rzeczywiście studio zdaje sobie sprawę, że jest różnie, bo postanowili namieszać konkretnie. Tu jest akurat seria najnowszych informacji odnośnie tego, kto się pojawi w Krzyku 7. To jest akurat artykuł portalu Deadline, więc jest bardzo namieszane i ja się zastanawiam, co z tego wyjdzie. W ogóle zobaczymy, zaraz może macie jakieś tam teorie własne, teorie spiskowe. Zobaczymy, jak to będzie. Trwają prace nad Krzykiem 7. Jak podaje Deadline, w nowej odsłonie kultowej serii spotkamy starych znajomych. Matthew Lillard i Scott Foley, których znamy z poprzednich odsłon Krzyku, powrócą w najnowszej odsłonie cyklu. To zaskakująca informacja, zważywszy, że jak z pewnością pamiętają fani, ich bohaterowie nie żyją. Lillard w pierwszej części wcielił się w Stu Mahera, przyjaciela i wspólnego Billy'ego Loomisa, a Foley to Roman Bridger z Krzyku 3, reżyser opartego na historii Sidney Prescott, filmu Cios 3. Na jego planie dochodzi do serii tajemniczych morderstw. I tutaj się chciałem chwileczkę zatrzymać, bo nawet zaczniemy może odnośnie nie Billy'ego Loomisa, tylko Stu Mahera, czyli odnośnie Matthew Lillarda. On już był widziany, i to nie to, że sobie wymyśliłem, w drugiej części. W drugiej części Krzyku on tam gdzieś się pojawia na imprezie i to nie jest nagle jakaś taka postać pierwszoplanowa, że wiesz, tu jestem, wiesz, wybierz mnie. Tylko on tam po prostu sobie przychodzi, wiesz, i tyle jest. W 6, kiedy wchodzą do tego, powiedzmy, muzeum, to jest ten telewizor, który zabił Stu Mahera. No, pod warunkiem, że on rzeczywiście go zabił. Więc 3 tak naprawdę gdzieś tam już w 6 planowali taki motyw, czy to po prostu było tylko i wyłącznie, oczko puścimy, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W każdym razie Matthew Lillard powróci. Czy będzie to, jak ty byś to widział? Jakbyście to widzieli? Czy chcielibyście go na przykład widzieć współcześnie, że tam powiedzmy, nie wiem, zrzuci na mnie telewizor, ale przeżyłem, bo tylko mi tam rozcięło tutaj łuk brojowy czy coś, czy jednak to jest jakaś na zasadzie retrospekcja, a film na przykład akcja się będzie toczyła, akcja 7, fabularnie oczywiście będzie się toczyła przed powiedzmy 1 albo coś takiego. Jak byś to widział? Jakbyś to chciał zobaczyć? Bo Roman Bridger też się oczywiście pojawi, no wiadomo, w tej roli gentleman, którego tutaj mamy na zdjęciu, czyli Scott Foley. I on również powróci. No ja wiem, że tutaj słuchaj, zdradzę kilka rzeczy z fabuły 3, więc jeżeli nie widziałeś 3, to bardzo mi przykro, ale on jest bratem przyrodnim Sidney Prescott. No i jak to będzie tutaj zagrane, wiesz, może użyją sztucznej inteligencji i odmłodzą go i gdzieś tam go wrzucą, nie mam pojęcia, no. Jestem ciekaw. Twórcy nie ujawnili szczegółów dotyczących ich ról, nie jest to jednak pierwszy przypadek powrotu z zagrobu w serii. W 6 części spotkaliśmy już Sketa Ulricha jako Billy'ego Loomisa. Okej, no tak jak najbardziej Sket Ulrich powrócił, no ale wiemy w tym momencie, w jakiej on roli powrócił, tak, jakiej on roli się tam pojawił. No zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądało. Jeżeli na przykład na takiej samej zasadzie to miało być traktowane, no to jak najbardziej, to by miało rzeczywiście ręce i nogi, mogłoby być zabawnie. A dobrze wiesz, że Wes Craven zapoczątkował to, no i później tak to dalej było kontynuowane, że cała ta seria puszcza do nas oczko. Wiesz, na początku, jakie są zasady, jakie są, dopóki się nie pojawił Krzyk,
tylko nieliczni, czyli ja i wy, powiedzmy, osoby, które się tym rzeczywiście bardzo interesują, znaliśmy zasady, wiesz, że jak powiesz: "Zaraz wrócę, będę za 5 minut" czy coś, no to możesz nie wrócić. Jak pijesz alkohol i tak dalej, no to możesz jesteś pierwszy, że tak powiem, żeby odłożyć łyżkę, jakby to powiedział siara. No a w tym momencie oni to rzeczywiście wszystko zdradzili, wszystko powiedzieli, no i bawią się z nami naprawdę i jestem ciekaw, jak do tego podejdą, wiesz, i jak to tutaj zrobią. Czy tak samo jak przy okazji na przykład, z Kataurysia, że on rzeczywiście tam był tylko i wyłącznie gdzieś tam w głowie. Chociaż tak na dobrą sprawę to nie miałoby racji bytu, bo coś takiego zastosowane po raz pierwszy w tamtej części było fajne. Teraz to byśmy już wiedzieli, że to już odgrzewany kotlet, no to w tym momencie, ponieważ nie mają tamtej aktorki, nie może być w ogóle dokończona trylogia sióstr Carpenter, bo rzeczywiście takie to miano na nazwisko, no to już po prostu tylko i wyłącznie jest na siłę zrobione. No a ostatnie krzyki pokazały, że jest ciekawie fabularnie, wiesz, że jest rzeczywiście dobrze, że jest pomysł, więc jestem bardzo zainteresowany, jak do tego podejdą, jak do tego zrobią. Mam nadzieję, że nie będzie jakiś głupot typu multiversum albo coś takiego, że rzeczywiście to nie będzie, albo że się okaże, że pojawi się na przykład Stumacher, ale nie Stumacher, tylko pojawi się na przykład Matthew Lillard, tak? I powiedzą: "No, bo ja akurat byłem rzeczywiście występowałem w filmie Cios, czy coś tam, żeby czegoś takiego nie było, bo to w tym momencie będzie już takie, wiesz, lanie wody na zasadzie, o tak, żeby po prostu tylko i wyłącznie, żeby się tutaj pojawił. No bo w tym momencie wiem, że Matthew Lillard jest zapracowany, bo kręcą drugą część filmu Five Nights at Freddy, czyli Pięć koszmarnych nocy. Akurat będę o tym za chwilę coś więcej mówił. Więc no facet ma co robić, tak? Neve Campbell tego rzeczywiście nie potrzebowała. Wiadomo też, że w tym momencie, że wraca Courtney Cox. No ona tak naprawdę wystąpiła w każdej części. To jest jedna na razie osoba, która wystąpiła w każdej części. No, czas pokaże, zobaczymy. Chociaż ponoć też nawet ma Dewey się pojawić, mimo że Dewey po prostu już nie jest, Dewey już nie ma. Już patrzę, tutaj piszecie. Co sądzisz o F1 z Bradem Pittem? Będę oglądał jak najbardziej, jestem zainteresowany. Mówiłem o nim bodajże 2 tygodnie temu, że ciągle trwają prace, że wznowili po przerwie. Marcinie, czy widziałeś zwiastun nowej Fantastycznej Czwórki? Widziałem, Wiktorze, i jest dla mnie co najwyżej przeciętny, wiesz? Mam bardzo mieszane uczucia, jeżeli chodzi o to, jak wygląda, ja bym powiedział coś, a mój syn, ponieważ gra w tę grę, stwór, tak, on akurat gra tam jakąś Marvelową grę na konsoli, no i akurat mówi, że to jest, tam się ta postać nazywa Stwór, więc tak to wygląda. No zobaczymy, jestem ciekaw, aczkolwiek tam jest dużo, tam jest też właśnie odnośnie sztucznej inteligencji, tam są jaja w związku z tym właśnie plakatem i tam jedna babka jest obok drugiej, to jest ta sama postać, że ten, co trzyma flagę, powiedzmy tą Fantastyczną Czwórkę F4, używając nomenklatury Karola, ma tylko chyba 3 czy 4 palce, czegoś tak, że po prostu jaja są koszmarne, no ale rzeczywiście zdarza się i tutaj nic nie wymyślimy na ten temat. Słuchajcie, pora na shorty. Shorty to nie są materiały krótkie, które wam zaprezentuję, tylko to są informacje odnośnie filmów, tak i powiedzmy pigułce. Mam akurat tutaj dla was trochę informacji, które tu pozbierałem w ciągu ostatniego tygodnia i tutaj one są różne. Tematyka rzeczywiście jest bardzo, bardzo różna, więc nie przedłużam i zaczynamy shortami. Czas start. Według doniesień w filmie Sonic 4 pojawią się elementy podróży w czasie. Proszę bardzo. Premiera jest zapowiedziana na 19 marca 2027, więc jeszcze przyjdzie nam poczekać 2 lata i miesiąc. No, troszeczkę rzeczywiście, troszeczkę. Jak donoszą źródła, bracia Russo podpisali nową umowę z Marvelem, na mocy której będą nadzorować wiele nowych projektów, w tym film i o X-Menach. Czyżby się okazało, że to już jest schyłek Kevina Feige'ego? Może się przyjadło i teraz trzeba przekazać komuś fałeczkę? Zobaczymy. Już bardzo niedługo. Dla Ciebie dziękuję oczywiście, jak tutaj widzisz, na YouTubie wyskoczyło już 7 milionów wyświetleń wszystkich materiałów. Rewelacja, dziękuję bardzo. Wydarzyło się to 7 lutego. Tutaj, jak już mówiłem wcześniej, są pierwsze zdjęcia z planu Five Nights at Freddy's 2, premiera jeszcze w tym roku, 5 grudnia 2025, jeżeli się nic nie zmieni. Tutaj widać jest Matthew Lillard jako, no umówmy się, jako Afton. Co dalej? Proszę bardzo. Film Gwiezdne Wojny, czyli Star Wars, skupiający się na Rey i nowym zakonie Jedi. Nowe informacje, aktualizacja. George Nolfi jest teraz głównym autorem scenariusza, już czwartym autorem scenariusza związanym z projektem, a akcja ma się rozgrywać 15 lat po 9 epizodzie, czyli po filmie Ostatni Jedi.
W którą to stronę podąży? Nie mam pojęcia, naprawdę sam jestem nieciekaw. Nie interesuje mnie to w tym momencie już naprawdę chyba za bardzo, bo oni już i Kathleen Kennedy, czyli pani producentka, nie za bardzo wiedzą, w którą stronę chcą podążyć. John Berntal, znany oczywiście chyba najbardziej z roli Punishera w serialu Netflixowym, w serialu Marvela, został rolę w nowym filmie Christophera Nolana, czyli The Odyssey i rzeczywiście tam obsada bardzo, bardzo, bardzo rośnie. Megan 2.0, proszę bardzo, szczegóły filmu. Akcja ma się rozgrywać 2 lata po pierwszej części. Technologia sztucznej inteligencji Megan została skradziona i wykorzystana do stworzenia broni wojskowej o nazwie Amelia. Iwana Sakno, znana oczywiście z serialu Ashoka, to ją widzisz, to jest ta blondynka, gra Amelię, która staje się łobuzem, że tak powiem. Megan zostaje wskrzeszona, aby uratować ludzkość. Dzięki ulepszeniu staje się szybsza, silniejsza i bardziej zabójcza. Nie grzeszą oryginalnością, bo dokładnie taka jest fabuła Terminatora II. No ale cóż, wiadomo, minęło wiele, wiele lat, więc ktoś stwierdził, może młodsze pokolenie musi również poznać, musi mieć swojego Terminatora. Mieliśmy w trzeciej części Terminatrix, teraz mamy Megan 2.0. Lipiec 2025, panie i panowie, czyli już za kilka miesięcy, zapowiada się bardzo ciekawie, bo mamy aż 4 wielkie premiery. Smurfy, Superman, Fantastyczna Czwórka i Jurassic World Rebirth. Ja akurat mam ten problem, że wtedy będę na wakacjach, więc pewnie tych filmów nie będę oglądał, no bo w kinie będą grane po hiszpańsku, bo akurat tam się wybieram. Może mi się uda jakoś nadrobić. W ostatnich 3 miesiącach Disney Plus stracił 700 000 subskrybentów, więc rzeczywiście jest bardzo dużo, ale tutaj duża część z tego to są ludzie w Indiach, bo tam akurat przestaną pokazywać któryś ze sportów. Domyślam się, że pewnie chodziło o krykieta. No i w tym momencie rzeczywiście dużo stracili. Tutaj przypominam, że jest cały czas, wybieramy najlepsze i najgorsze produkcje. A z okazji 50-lecia Misia Uszatka TVP udostępnił na swojej platformie VOD wszystkie 104 odcinki kultowego serialu. Także bardzo dobrze, ja lubię ten serial. Oprócz Misia Uszatka również udostępnili wszystkie odcinki Plastosiowego Pamiętnika, Olimpiady Bolka i Lolka, Pomysłowego Dobromira, a także wyprawa profesora Baltazara Gąbki. Więc jak najbardziej, jeżeli lubisz takie rzeczy, to oglądaj. Tutaj, jak już mówiłem wcześniej, 2 panów się pojawi w nowym Krzyku. Co mamy jeszcze dla was? Proszę bardzo. 3. akt biografii Michaela Jacksona został anulowany i będzie musiał zostać nakręcony ponownie z powodu problemów prawnych. Tak, jak najbardziej. 3. akt skupia się na prowadzonym w 1993 roku śledztwie w sprawie zarzutów, jakie Michael Jackson miał względem Jordana Chandlera. Osoby zarządzające majątkiem Jacksona zapomniały, że kilka lat temu podpisano umowę z rodziną Chandlera zobowiązującą ich, czyli osoby zarządzające Michaela Jacksona majątkiem, do nieuczestniczenia w żadnym filmie, przez co 3. akt stał się praktycznie bezużyteczny i trzeba go nakręcić od nowa i od początku trzeba to zrobić. I według doniesień David Leitch prowadzi rozmowy w sprawie reżyserii filmu Ocean's 14. Brad Pitt i George Clooney już potwierdzili i powrócą do swoich ról, więc rzeczywiście może to wyglądać niesamowicie bardzo ciekawie, a Benedict Cumberbatch ujawnił, że nie pojawi się w Avengers Doomsday, ponieważ jego postać, czyli Doctor Strange, nie pasuje do fabuły Avengers Doomsday, więc rzeczywiście bardzo dużo się działo w ostatnim tygodniu. Cześć, witam cię, Łukaszu, fajnie, że jesteś. Dziękuję bardzo, że za wynik, no ale to wiesz, tak naprawdę tutaj wam w ogóle mogę pokazać, gdzieś to muszę wrzucić, czy, a nie, no chyba rzeczywiście będzie łatwiej, jak to zrobię w ten sposób, tylko muszę to oczywiście znaleźć, gdzie to jest, tutaj, proszę bardzo, już wam pokazuję, bo to, że to się pojawiło, że w tym momencie jest 7 milionów wyświetleń, no to nie ja oglądam te materiały, tylko wy oglądacie materiały i to jest cudowna sprawa. Taki jest plan na ten rok, o czym wam już mówiłem, że plan na ten rok to jest 10 milionów, więc całkiem sensownie. Akurat kilka shortów, które poczyniłem dawno temu, teraz stały się na powrót aktualne, więc rewelacyjnie. No idzie dobrze, tak? Idzie dobrze, to akurat jest fajna sprawa. Wiem, że nie wszyscy lubią shorty, ale pamiętajcie o tym, że kiedy YouTube te shorty się oglądają, no to YouTube też proponuje inne materiały, że tak powiem, tak zwane długie formaty, czyli recenzje, a to w tym momencie zaczynają się również oglądać i to ciągnie jedno drugie, także jest dobrze, także jest bardzo fajnie. Nie dość, że zżynka pomysłu nowego zakonu Luke z Legend, to jeszcze w oparciu o postacie, które nie umieli wykorzystać potencjału. No to jest beznadzieja, co oni robią z tą Rey, wiesz? No ja się zastanawiam sam, no mam tam jakieś przeżycia, bo
Pamiętam, że kiedy kręcono Ostatni Jedi, miałem jechać na plan, właśnie pod plan, bo to było kręcone w Irlandii, na Wyspach Aran, no ale się okazało, że był huragan, a to bardzo często, zresztą o czym dobrze wiecie, jeżeli obserwujecie moje media społecznościowe, to dobrze wiecie, że tutaj się dzieje. Proszę bardzo, tutaj w tym momencie wrzucę je, możecie tam sobie kliknąć. No ale postać całkowicie niewykorzystana, wiesz, no, dostaliśmy tą siódemkę, która tak naprawdę była nową wersją czwórki i szóstki, bo Przebudzenie Mocy tym, że właśnie było i dostaliśmy Luke'a później, który się okazało, że jest jakimś starym menelem, który się bał się wszystkiego i się gdzieś tam schował no po prostu strasznie, źle to wyszło, źle to zrobili, a oni stwierdzili: "Okej, proszę bardzo, tak to będzie". No nie jestem, widać, że może niech Hollywood zjada swoje ogony, ale widać, że idą w bezpieczną stronę. Chcą, wiesz, tylko i wyłącznie tak, nie będziemy wydawać mnóstwo pieniądzurów, bo w tym momencie jest to, siam, to jest sztuczna inteligencja, jest ta sprawa i nie wiadomo dokąd pójść. No i oczywiście tutaj mnóstwo informacji nie mówiłem, między innymi o Neilu Gaimanie, między innymi tutaj właśnie o kontrowersjach związanych z jedną z aktorek, z Emily Perez i tak dalej, no bo to są rzeczy, które algorytm nie przepuści, a jeżeli przepuści, to po prostu usłyszycie o nich wy i nikt więcej, bo później nie będzie rozpowszechniany. No ale zobaczymy, jak to będzie dalej. Jestem ciekaw rzeczywiście, w którym to kierunku pójdzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze, że będzie ciekawie, że będzie interesująco i coś z tego ciekawego wyjdzie. No. Ja jestem póki co zbudowany, ponieważ im więcej tych rzeczy jest, tym więcej mam o czym gadać. Tym więcej materiału mogę wam sprzedać. Mogę nakręcić shorta, na przykład o tym, że Megan jest taka inna. Pamiętam, że kiedy Megan 1 wyszła, no to ona miała być pełnoprawnym horrorem. Miała być od 18 roku życia. Tam się miała lać rzeczywiście czerwona farba i było grubo. No ale kiedy rzeczywiście wrzucili zwiastun tak zwany, no nie tak zwany red band, czyli nie krwawy, tylko taki wyłagodzony na TikToka, no to dzieciaki w Ameryce oszalały i potem ten film stonowali, tak, że rzeczywiście tam czerwony barwnik zastąpiono na przykład olejem silnikowym, że to w tym momencie nie jest to, tylko i tak dalej, coś się wymyśliło, że było rzeczywiście oczko i kasa poszła niesamowita i wtedy pamiętam dosyć sporo materiałów nakręciłem na ten temat i one się dosyć fajnie klikały. Tak samo było przy okazji Five Nights at Freddy's, gdzie na początku miało być grubo, potem się okazało, że stonowali, a na temat Five Nights at Freddy's chyba nakręciłem i to nie teraz w momencie nie ma ściemy, 40 shortów, jak nic i to jest spokojnie duża część tych 7 milionów wyświetleń, to są właśnie te shorty Five Nights at Freddy's, więc bardzo, bardzo poważnie, bardzo zawodowo to wygląda. Oczywiście widzimy się w przyszłym tygodniu. Przypominam, że jest cały czas głosowanie. Cały czas jest głosowanie na najlepsze i najgorsze, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Wpiszę tutaj, wrzucę wam jeszcze raz, wybierz proszę bardzo, możecie klikać. Głosowanie jeszcze trwa. Panie i panowie, głosowanie jeszcze trwa. Jest 8 kategorii. Jest najlepszy film, najlepszy serial, najlepsza aktorka i aktor i najgorszy film, najgorszy serial, najgorsza aktorka i najgorszy aktor i prawie wszędzie jeszcze trwa zażarta walka, więc jest po prostu grubo. Pamiętam hype, pisze Jurek, na 7. Domyślam się, że chodzi o Krzyk 7. W 2015 roku reklamy, koszulki, kubeczki, zachęcany, poszedłem do kina, o Gwiezdne Wojny, dobrze, do kina i postanowiłem, że nigdy nie obejrzę filmu w reżyserii J.J. Abramsa, do tego problemy z Ryanem Johnsonem, wszystko kasują. No nie, tam rzeczywiście J.J. Abrams dał ciała, no jak dla mnie facet był w porządku, bo ja miałem nadzieję, że on zrobi z Gwiezdnymi Wojnami to, co on zrobił ze Star Trekiem, wiesz, bo Star Trek przywrócił do bytności, mieliśmy Star Trek, potem Into the Darkness, Beyond i tak dalej, to rzeczywiście wyglądało super świetnie, a z Gwiezdnymi Wojnami po prostu dostał pewnie polecenie od Jay Kotlet, no i dostaliśmy, że Kylo Ren, jak on wyglądał w ogóle i tak dalej, no źle, ale to jest akurat temat na osobny dzień. Dobrze wiecie, że z Wiktorem kiedyś z KFK, obecnie z Imersji, przegadaliśmy mnóstwo godzin na żywo. Pamiętam, jednego roku mieliśmy chyba 4-godzinny live odnośnie Gwiezdnych Wojen. To wszystko oczywiście te zapisy są, więc można sobie to gdzieś tam znaleźć, ale no to nie jest świetna sprawa, nie jest rewelacyjna, to jest po prostu takie coś, że za dużo tego dostajemy, coraz więcej są nowe rzeczy, dostajemy, wiesz, nową wersję Goonies, kolejne Gremliny i te filmy, te seriale, te produkcje, które my pamiętamy
z lat młodości, gdy rzeczywiście darzy mi je wielką estymą, gdzieś tam wiesz, jest łezka wokół, kiedy są w telewizji, to nagle się okazuje, że po latach ciach, dziękuję bardzo. Nie, nie, nie. Że okazuje się, że oglądamy czwartych Avengerów, gdzie tam jest Rhodey, rewelacyjna scena z Iron Manem, po to tylko, żebyśmy się dowiedzieli, że to nie jest Rhodey, tylko rzeczywiście jakaś tam inna popierdółka, że to, tamto, zmieniają po prostu bzdura na bzdurze i to widać, że tylko i wyłącznie kasa, misiu, kasa z tym wszystkim czeka i także po prostu grubo. Ja czekam na 3000 metrów nad ziemią, pisze Karol. Z tego, co patrzyłem, dzisiaj mi się wyświetliło, że chyba Ormando zrobił już recenzję. Jeżeli to jest ten film Mela Gibsona z Markiem Wahlbergiem, to widziałem, że Ormando zrobił, może sprawdzić, bo chyba rzeczywiście Ormando pojechał po tym filmie, bo ponoć nie jest rewelacyjny, a w ogóle tutaj mówimy dzisiaj o Gwiezdnych Wojnach i jak są fani, obejrzyjcie, bo Ormando teraz wciela się w jedną ze swoich oczywiście ról, on tam takiego bardzo zły Marcin, tylko wersja Ormandowa oczywiście. I dużo mówi odnośnie Gwiezdnych Wojen, odnośnie Władcy Pierścieni, więc shorty robi, obejrzyjcie, bo rzeczywiście warto, jest dobry, jest śmiesznie, jest zabawnie. W przyszłym tygodniu będzie się oczywiście dużo działo, bo standardowo mam nadzieję, że nie będzie problemu, bo tutaj widzicie już półka, nie z tej strony znowu, z tej strony półka jest już prawie skończona, mimo że muszę też tam malutkie rzeczy dorobić, więc powinny materiały wlecieć w poniedziałek, w środę oraz w piątek, a także w niedzielę się widzimy na żywo. Będzie również live dla wspierających, bo jest kilka rzeczy, które chcę Wam pokazać, kilka rzeczy powiedzieć o tym, co się będzie działo i tak dalej, więc wspierający będą mieli live'a, a Wy o tych wszystkich rzeczach dowiecie się tam powiedzmy za kilka tygodni, panie i panowie, bo mi niezmiernie miło, że spędzicie ze mną te, no powiedzmy przysłowiowe 1,5 godziny. Dziękuję bardzo i cóż, co jeszcze? No nic, to wszystko. Jeszcze wypada napicie herbatki, a my widzimy się na żywo za tydzień. Cześć ludziska.